Cześć! Dziś przepis na wielkanocną łąkę z kurczaczkami. Wielkanocna łąka z kurczaczkami to ciasto szpinakowe, przełożone kremem śmietankowym wzbogaconym kawałkami owoców, banana i brzoskwiń. Ciasto kolorowo udekorowane jest żółtymi jajeczkami czekoladowymi, motylkami cukrowymi i połówkami brzoskwiń imitującymi kurczaczki. Jest to bardzo ładne ciasto, idealne na święta wielkanocne, a w smaku delikatne i niesamowicie smaczne. Krok pierwszy. Biszkopt szpinakowy. 130 g szpinaku bez łodyżek. Najlepiej się sprawdzi szpinak baby. Można w sumie dać też szpinak mrożony, ale wtedy kolor ciasta nie będzie tak ładny. Dając szpinak świeży, macie pewność, że Wam wyjdzie intensywnie zielony kolor. Do szpinaku wlewamy trochę oleju, ja wlałam tak mniej więcej 1/4 szklanki. Blendujemy do uzyskania jednolitej papki. Zblendowany szpinak odstawiamy na chwilę. Do misy miksera przekładamy 3 jajka średniej wielkości i wsypujemy 1 szklankę cukru. Miksujemy na najwyższych obrotach miksera przez około 15 minut do uzyskania puszystej masy. Po tym czasie zmniejszamy obroty miksera do najniższych i wlewamy pół szklanki oleju. Wlewamy go tak powoli, ciurkiem. Wyłączyła mi się kamera, moi drodzy, wybaczcie. Wsypałam 2 szklanki mąki krupczatki i dodajemy 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy zblendowany szpinak. Szpinak dodajemy takimi szybkimi ruchami, łyżka po łyżce. I miksujemy krótko do połączenia składników. Przelewamy ciasto do foremki o wymiarach 24×24 cm, wyłożonej tylko na dnie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Wyrównujemy powierzchnię ciasta i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 40 minut. Po upieczeniu wyciągamy ciasto od razu z piekarnika i pozostawiamy w foremce do wystudzenia. Wystudzony biszkopt wyciągamy z foremki i odcinamy od niego górę. Nie przekrawamy biszkoptu na 2 części, na 2 blaty, tylko odcinamy górę. I tą górę przekładamy do miseczki i ją kruszymy. A dolny blat biszkoptu wsadzamy z powrotem do foremki. Krok drugi. Poncz. 1/4 szklanki wody, 1 łyżeczka cukru pudru i 4 łyżki soku z cytryny. Mieszamy do połączenia składników i tak otrzymanym ponczem nasączamy biszkopt w foremce. Krok trzeci. Krem. Do 1/4 szklanki gorącej wody wsypujemy 4 płaskie łyżeczki żelatyny. Dobrze mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. 1 banan kroimy na małe kawałki. Skrapiamy go sokiem z cytryny. Mieszamy, aby cytryna wszędzie dobrze dotarła i odstawiamy na chwilę. 1 dużą puszkę brzoskwiń odcedzamy na sitku. Gdy brzoskwinie dobrze odciekną, odkładamy 5 połówek, przydadzą się one do dekoracji ciasta, a resztę brzoskwiń kroimy na małe kawałki. Do misy miksera wlewamy 600 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 36% i zaczynamy ubijanie, dodając 4 kopiaste łyżki cukru pudru. Od razu też dodajemy 250 g serka mascarpone i miksujemy, aż krem zgęstnieje. Nie miksujcie za długo, żeby się kremówka nie zważyła. Następnie dodajemy wystudzoną żelatynę, ale aby ją dodać do kremu, trzeba ją najpierw zahartować. Żelatynę hartujemy, dodając do niej 2-3 łyżki kremu. Mieszamy i wlewamy do miksującego się kremu. Miksujemy jeszcze króciutko i wyłączamy mikser. Do kremu dodajemy wcześniej pokrojone banany. Starajcie się dodać banany bez tego soku. I dodajemy pokrojone wcześniej też brzoskwinie. Mieszamy i przekładamy krem na nasączony biszkopt w foremce. Wyrównujemy powierzchnię kremu i na górę posypujemy wcześniej pokruszonym ciastem.
Krok 4. Dekoracja. 5 połówek brzoskwiń najlepiej osuszyć ręcznikiem papierowym. Przyklejamy oczka i dzióbek. Dzióbek zrobiłam ze skórki jabłka. Robimy też nóżki z roztopionej czekolady. Kurczaczki układamy na ciasto. Dajemy też jajeczka czekoladowe. A do zrobienia tych czekoladek użyłam takiej foremki silikonowej, białej kuwertury. Nie wiem, czy w Polsce taką macie. Ja w Grecji ją kupuję w Lidlu. I pomalowałam barwnikiem w żelu firmy Wilton. Barwnik ma nazwę Lemon Yellow. Po prostu wzięłam trochę tego barwnika na palce i pomalowałam jajeczka. I tak się prezentuje ciasto w przekroju. Ciasto jest przepyszne. Moi drodzy, ani za słodkie, ani za mało słodkie jest w sam raz. Ten krem, mimo iż ma w sobie 4 łyżki cukru pudru, to wcale nie jest słodki. Nie jest za słodki, jest w sam raz, jest idealny. Ciasto samo w sobie jest lekkie, jest delikatne w smaku, jest przepyszne. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie. I jeżeli przepis Wam się podobał, to zostawcie lajka, a nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału, to będziecie na bieżąco z fajnymi przepisami. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze ciasto wielkanocne. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!